chwalony Jezus Chrystus. Kochani, wielu z Was w ostatnim czasie cierpiało, ponieważ nie mogło uczestniczyć w Eucharystii w taki sposób, jak to miało miejsce przed pandemią koronawirusa. Tymczasem program duszpasterski w Kościele w Polsce w sposób szczególny traktuje właśnie o tym sakramencie, który dla nas, redemptorystów, jak podają nasze konstytucje, jest źródłem i szczytem naszego życia i wypełniania misji. Dlatego zapraszamy do cyklu Źródło i Szczyt. Jego pierwszą częścią będą publikowane w każdy piątek katechezy eucharystyczne, wyjaśniające części mszy świętej, gesty, słowa i to, w jaki sposób powinniśmy uczestniczyć i korzystać z tego ogromu dobra. Tę część poprowadzi ojciec Ryszard Bożek, redemptorysta. Później postaramy się przygotować dla Was świadectwa ludzi w różnym wieku, z różnego stanu, o Eucharystii właśnie. A teraz kilka słów od autora pierwszej części. Pozdrawiam bardzo gorąco tych, którzy będą mnie słuchać. Otóż bracia klerycy poprosili mnie, abym powiedział kilka słów na temat tajemnicy Eucharystii od takiej strony, powiedzmy, liturgicznej, ponieważ zawodowo zajmuję się wykładaniem liturgiki i chciałbym, żeby to były też rzeczywiście takie katechezy zrozumiałe, proste, takie do słuchacza. Nie będzie to wykład, tak jak to zazwyczaj czynimy w auli, natomiast proste mówienie, prostym językiem, tak żeby ci, którzy nas słuchają, mogli spokojnie tę naukę przyjąć. Sobór Watykański II w pierwszej konstytucji, która była poświęcona liturgii, bardzo dużo mówi na temat uczestnictwa. Można powiedzieć, że to jest takie słowo klucz do rozumienia tej tajemnicy Eucharystii. Uczestnictwo. Zaprasza nas oczywiście Sobór do tego, abyśmy uczestniczyli w liturgii eucharystycznej w sposób radosny, pobożny, świadomy, czynny, by to było rzeczywiście takie zaangażowanie nas, wierzących, pełne. I to słowo pobożne również jest ważnym słowem, ale uczestnictwo. Tutaj nie chcemy być, jak powiadał Paweł VI, niemymi obserwatorami, słuchaczami. My jesteśmy zaproszeni do tego, żeby uczestniczyć bardzo świadomie, czynnie w tej tajemnicy Eucharystii. Dlatego te katechezy, te proste przepowiadanie, czy moje mówienie do Was ma właśnie do tego nas zachęcać, żebyśmy naprawdę uczestniczyli, byśmy nie byli niemymi świadkami tego, co dzieje się w Kościele na naszych oczach. Mam na imię Ryszard Bożek, jestem redemptorystą, jak widać. Po czym widać? No po koloratce oczywiście, którą my, redemptoryści, nosimy i różańcu, który mamy przy boku. Jestem wykładowcą liturgiki od 25 lat. Wcześniej kończyłem studia w Rzymie na Instytucie Świętego Anselma u benedyktynów, a potem przez jakiś czas uczyłem w Weronie, w Instytucie San Zeno, a potem tutaj w Tuchowie przez te ostatnie lata mojego życia. Na pewno to, co chciałbym powiedzieć, to uczenie kleryków, studentów, ale też osób świeckich sprawia mi niesamowitą radość, przyjemność i na pewno to, że rozumiem bardziej przez to, że studiuję ten temat, nie tylko ten, w ogóle zakres związany z liturgią, sprawia, że naprawdę to moje przeżywanie mszy świętej jest głębsze. Chciałbym, żeby było bardzo owocne, żeby to się przekładało na moje życie, na moją postawę, na moje myślenie, na moje słowa, na mój język. I chciałbym Wam wszystkim życzyć, żebyście, zgłębiając tę tajemnicę Eucharystii, chcieli oczywiście czynić to samo. Żebyście, rozumiejąc bardziej, co się dzieje na ołtarzu, chcieli swoje życie związać z Jezusem, naszym Panem i Bogiem. Żebyście chcieli z Nim iść przez życie, by mieć takie przekonanie i wiarę, że bez Chrystusa po prostu się ciężko żyje. Chciałoby się powiedzieć po kaznodziejsku, nie można żyć bez Chrystusa, to nie ma prawdziwego życia. I oczywiście życzę, by każdy z Was w miarę możliwości angażował się
w liturgię, angażował się w życie Kościoła, interesował się Kościołem. Niech to będzie też taka pasja życia dla wielu z was, którzy może teraz znaleźliście jakąś inspirację na wasze życie. Ja dziękuję Panu Bogu za to, że jestem w tym zgromadzeniu, już jestem ponad 30 lat kapłanem, że żyję we wspólnocie redemptorystów, że tutaj w tej wspólnocie, gdzie jestem, pośród braci kleryków, staramy się naprawdę na co dzień pięknie przeżywać liturgię. Bo tak naprawdę, jak sobie stawiamy pytanie, co w tym dniu dzisiejszym jest najważniejsze, to odpowiedź dla mnie jest zawsze jedna. Msza święta, która powinna być centrum naszego życia, która stanowi istotę naszego życia, naszego powołania i potem przejście od Eucharystii w naszą codzienność, żeby ona niekoniecznie była szara, tylko piękna. I tego wam z całego serca życzę.